Nieszczelna butla z dwutlenkiem węgla. Jak w ogóle można wykryć, że nasza butla jest nieszczelna? Niedawno miałem okazję zakupić nowy używany zestaw z dwutlenkiem węgla. Niestety okazało się, że całość gaz z butli bardzo szybko uciekał. Troszkę w tym mojej winy, bo po podłączeniu całości nie sprawdziłem szczelności, tylko po prostu zostawiłem tak jak jest, zaufałem sprzedającemu. Sprzedawca zresztą mógł nawet nie wiedzieć o tym, że układ jest nieszczelny, dlatego nawet nie pisałem po zakupieniu tego, że z całością było coś nie tak. Niestety, ale na układzie pojawiły się nieszczelności, przez które w bardzo szybki sposób pozbyłem się całego dwutlenku węgla. Przez jakiś czas był problem u mnie z dostępnością, ale na szczęście już jest. W moim przypadku nieszczelność na tej butli powstała na łączeniu elektrozaworu. Najprawdopodobniej były tam jakieś uszczelki. Jak kupiłem całość, to przyszło to rozłożone, rozmontowane na części pierwsze, dlatego teraz muszę to znowu rozkręcić. I pobawimy się w uszczelnianie tego. Nieszczelność naszych elementów możemy w łatwy sposób sprawdzić, o ile mamy ciśnienie w butli. Jeżeli mamy ciśnienie w butli, to wtedy wystarczy te łączenia, gdzie mamy, posmarować wodą napienioną z mydłem. Wodą z mydłem rozcieńczyć dość sporo mydła w wodzie i pędzelkiem posmarować te miejsca. Jak widzimy, że zaczynają się robić bąbelki, to znaczy, że w tym miejscu jest jakaś nieszczelność. Do uszczelnienia całości ja użyję takiej taśmy zwykłej do uszczelnienia gwintów, biała taśma. W każdym sklepie praktycznie budowlanym takie coś znajdziecie i myślę, że w zupełności taka taśma sobie poradzi przy takiej nieszczelności. Kilkukrotnie owijam wokół gwintu, delikatnie ją dociągając. I następnie wkręcam już do tego mój element. Ten sam zabieg powtarzam również z drugiej strony. Taśmę sobie przeciąłem na pół, bo była zbyt szeroka. W ten sposób będzie mi łatwiej. Ile razy to owinąć? No to musicie już sami zobaczyć i ja to robię na wyczucie. Hydraulikiem nie jestem. Tak jak mi się będzie wydawać, że jest już ok, no to wtedy przestanę ją po prostu nawijać. Z tego co się orientuję, nie trzeba jej tej taśmy tam dawać jakoś bardzo dużo. Po poskręcaniu całości nie pozostaje nam nic więcej, jak tylko sprawdzenie, czy układ jest już szczelny. Żeby było szybciej, to do całości mojego układu dzisiaj użyję kostki napowietrzającej zamiast reduktora. W ten sposób od razu będę wiedział, czy dwutlenek węgla leci tutaj i czy mogę sprawdzać tutaj tą szczelność tej butli. A bąble jak się delikatnie ustawi, to zobaczcie sami, nawet również lecą taką małą, delikatną mgiełką. No i najważniejsze, sprawdźmy teraz, czy całość tutaj jest szczelna. Jak jeszcze można rozpoznać po tym, że coś jest nie tak z naszym układem? Ano, butla zazwyczaj ma 2 bądź też 1 manometr. Jeden służy do sprawdzenia ciśnienia w naszej butli, natomiast drugi służy do sprawdzenia ciśnienia w tym układzie tutaj, poza butlą już. I kiedy to ciśnienie bardzo szybko spada, no to wtedy znaczy, że coś jest nie tak i warto by było sprawdzić na ten układ. Jak widzicie, szybko, sprawnie za pomocą takiej taśmy. Taśma kosztowała 7 zł, butla dzisiaj 35. Warto było zrobić to, zanim podłączyłem butlę do reduktora. Szybko, sprawnie. Mam nadzieję, że ktoś jak z Was będzie miał podobny problem, to dzięki temu filmowi będzie w stanie go rozwiązać. Na koniec zapraszam Was jeszcze na mój kanał, gdzie znajdziecie również wiele innych ciekawych filmów o podobnej tematyce. Pozdrawiam, hej!